Witajcie w Sunset Talk, miejscu, gdzie rozmawiamy o ważnych rzeczach przy zachodzie słońca. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak świat zmienia się szybciej niż moje postanowienia noworoczne. I jak to wpływa na nas, ludzi, zwierzęta i całą planetę. Ale spokojnie, nie będzie to typowy wykład ekologiczny. Będzie zabawnie, trochę sarkastycznie i jak zawsze inspirująco, więc zróbcie sobie herbatę, usiądźcie wygodnie i lecimy. Nie oszukujmy się, XXI wiek to niezły rollercoaster. Największym problemem jest klimatyzacja w Lidlu w środku zimy. No dobra, żartuję. Ale większość ludzi zgodzi się, że zmiany klimatu to ogromne wyzwanie XXI wieku. No może poza moim wujkiem, który twierdzi, że globalne ocieplenie to spisek producentów wentylatorów. Ale wracając do tematu. Stworzyliśmy mnóstwo problemów i to nie byle jakich. Świat zmienia się w tempie, który przyprawia mnie o zawrót głowy. Serio. Od momentu, kiedy się urodziłam, liczba ludzi na świecie się podwoiła, tymczasem populacja zwierząt zmniejszyła się o 70%. Jest to wynik wielu czynników, takich jak utrata siedlisk, zmiany klimatyczne, polowanie, zanieczyszczenie środowiska i działalność człowieka. Może wkrótce zamiast zoo będziemy wszędzie mieć muzea, dinozaury i inne tam zwierzęta, które kiedyś istniały. Warto zauważyć, że ta tendencja dotyczy głównie dzikich zwierząt, a nie zwierząt hodowlanych. Jeśli chodzi o te drugie, ich liczba na świecie rośnie w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty pochodzenia zwierzęcego. Dziś jest ich 92 miliardy. Zgadnijcie, kto wygrał ten wyścig? Oczywiście, że my. Bo przecież Ziemia to nasza impreza, a reszta świata ma być tylko tłem do ładnych fotek na Instagram. Teraz zrobi się poważniej. Nie tylko zwierzęta cierpią, my sami sobie gotujemy ten los. Codziennie głód zabija 25 000 ludzi, z czego ponad 10 000 to dzieci. Aż 854 miliony ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. A wzrost cen żywności może wrzucić kolejne 100 milionów w otchłań biedy. Tymczasem my kupujemy jadalne złoto do posypywania sushi i wydajemy fortunę na szminki, które wyglądają dokładnie tak samo jak te, które już mamy w szufladzie. A skoro jesteśmy przy wydatkach, wiecie, że branża kosmetyczna jest obecnie warta 511 miliardów dolarów? I uwaga, do 2030 roku jej wartość ma wzrosnąć do 900 miliardów. Czyli w dużym skrócie tak, wygląd się liczy. Ale czy nie powinniśmy bardziej martwić się o to, co będziemy jeść za 20 lat, niż o to, jak nasza skóra będzie wyglądała i czy będzie miała wystarczający glow? Ale czekajcie, bo to nie koniec absurdów. Jeśli myślicie, że 900 miliardów na kosmetyki to dużo, to hold my coffee. Globalne wydatki na zbrojenia wynoszą ponad 2,5 biliona dolarów rocznie. A rozwiązanie problemu głodu kosztowałoby jakieś 1-2% tej kwoty. Tak, dobrze słyszysz. Wystarczyłoby lekko zmienić budżet na broń i zamiast bomb rozdawać jedzenie. Ale gdzie tam? Lepiej dalej grać w kto ma większą rakietę na globalną skalę. A wiecie, co jest najgorsze? To, że nawet tego nie kwestionujemy. Bo tak działa świat. Bo wojsko musi być silne. Bo przecież to dla naszego bezpieczeństwa. I wtedy pojawia się jakiś polityk, który mówi: musimy zwiększyć budżet na wojsko o kolejne 100 miliardów. A ja patrzę na niego i myślę, co to jest za typ? Podróżnik w czasie ze średniowiecza? Bo serio, czy my dalej żyjemy w epoce, w której wszystko rozwiązuje się mieczem i oblężaniem zamków?
A może jednak warto byłoby pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby ludziom po prostu żyło się lżej. A teraz wyobraźcie sobie, że mamy 50 miliardów dolarów i możemy rozwiązać jeden problem na świecie. Jak myślicie? Co byśmy wybrali? Klimat, choroby, wojny, edukację, głód, korupcję czy pitną wodę? Problem w tym, że większość ludzi nie ma pojęcia, co tak naprawdę jest najważniejsze, bo nikt nam tego nie mówi. W idealnym świecie ktoś już dawno by to policzył i zrobił listę rzeczy, które faktycznie warto naprawić. Ale wiecie co? Taka lista już istnieje. Copenhagen Consensus zrobił analizę kosztów i korzyści i okazało się, że zmiany klimatyczne są na szarym końcu listy priorytetów. Teraz pewnie myślicie, no jak to? Przecież klimat chyba jest najważniejszy, prawda? No cóż, to nie tak, że klimat nie jest ważny. Po prostu za połowę kosztów walki ze zmianami klimatu moglibyśmy zapewnić wszystkim wodę pitną, dostarczyć podstawową opiekę zdrowotną i wysłać wszystkie dzieci na świecie do szkoły. Więc co lepiej zrobić? Wydać miliardy na próby zatrzymania globalnego ocieplenia, które i tak mogą okazać się niewypałem? Czy za połowę tej kwoty uratować miliony ludzi już teraz? Nie chodzi o to, by skupiać się na problemach, ale na ich rozwiązaniach. Na przykład eliminacja niedożywienia kosztowałaby rocznie 12 miliardów dolarów. To mniej niż roczne wydatki na reklamy szminek i perfum. I to jest klucz. Zamiast skupiać się na problemach, powinniśmy skupiać się na rozwiązaniach. Wiem, że nie możemy zmienić całego świata, ale możemy zacząć od siebie. Pomagać lokalnie, wspierać mądre inicjatywy, uczyć innych. Nie masz pieniędzy? Nie szkodzi. Podziel się wiedzą. Masz doświadczenie? Naucz kogoś młodszego. Jesteś liderem? Pomóż ludziom wokół ciebie się rozwijać. I wiecie co? To właśnie buduje lepszy świat. Bo im więcej ludzi będzie dbało o innych, tym mniej będzie wojen, głodu i podziałów. Więc zamiast kupować kolejną szminkę za 200 zł, może warto wydać te pieniądze na coś, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i daj znać w komentarzu, co Ty zrobiłbyś z 50 miliardami dolarów. Do zobaczenia.